Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Siemensa AX72. Bardzo prostego Siemensa z 2005 roku. Zobaczcie, niestety nie posiadam baterii i musiałem tutaj baterię niestety dolutować. Taka bateria jest oryginalna. Niestety w tym przypadku ta bateria uległa tutaj zniszczeniu. Mam kilka takich baterii i niestety w każdym przypadku te baterie wybuliło i nie nadają się tutaj do użytku, dlatego że co chwilę mi telefon wyłącza, ale pokażę Wam tą bateryjkę, jak ona wygląda, żebyście sobie po prostu taką baterię dokupili, jeśli nie wiecie, jaka bateria w tym telefonie tutaj się znajduje. I zobaczcie sobie telefonik. Tak się on prezentuje. W tym przypadku widzimy tutaj na bocznej ściance jest IRDA, przesyłanie danych poprzez podczerwień. U samej góry tu widzimy nie ma nic. Na tylnej ściance mam tylko logo naszej tej marki brandowanej Orange GSM Siemens, ładnie wygrawerowana marka i tutaj już się nic nie znajduje. I na samym dole mamy tutaj ładowanie tego telefonu standardowe dla naszych Siemensów i obok niego widzimy taki mały otwór. Jest to otwór na nasz mikrofon. I my sobie telefonik uruchomimy już. Czy jest już uruchomiony i zobaczymy sobie jego podstawowe tej funkcje. Tutaj klawisze dość oporowo działają. Nie wiem, czy to wina już zużycia, czy one faktycznie tak działają, ale wydaje mi się, że tak jest. I tu u góry mamy dzwonki. Widzicie, że menu jest bardziej tej słabszej tak jakby jakości, kolorystyce, chyba mniej ma telefonik kolorów niżeli te Siemensy C65 czy Siemens C75. I tutaj historia naszych połączeń. Możemy skorzystać tutaj z internetu, ale oczywiście w tym telefonie to jest chyba raczej teraz niewykonalne, ale możemy sobie dograć odpowiednią tutaj operę, Jawę, JAR i korzystać, gdybyśmy chcieli. Tu mamy, tak wspomniałem, internet, gierki, strona domowa. My sobie wejdziemy w gierki, zobaczymy, jakie tu gierki są ciekawe w tym telefonie. I tu mamy, na tym telefonie gierki były oznaczone gwiazdką, jak widzimy nie było już ikonki gierki, dlatego że telefon był już tutaj dość słabej jakości, jeśli chodzi o kolory, dość mało kolorów, chyba dlatego tak to zrobili, dość słabo mi ta jakość łapie, ostrość tego telefonu, ale myślę, że widzicie dobrze ten telefonik. I my sobie tutaj odpalimy jakąś przykładową gierkę, na przykład tą pierwszą. Tu chyba są gierki, ale musimy je pobrać, jak widzicie. Piszę pobierz, tu akurat wybierz i tu też wybierz. Tu mamy pobierz, chyba to jest ikonka po prostu naszego telefonu. Chyba tak, taka ikonka internetowa. To wejdziemy sobie w pierwszą tę gierkę i zobaczymy, jak to wygląda. I jak na Siemensa tutaj przystało, musimy dość długo czekać, żeby nam tutaj aplikacja czy gierka nam się uruchomiła. Ale co oczekiwać od telefonu z 2005 roku, chociaż były znacznie szybciejsze od tego. I tu widzimy jeszcze gierka oryginalna, która została ubrana przez markę Siemens, nawet jest brand, i sobie tutaj wybieramy start gry, rozpocznij i jakiś labirynt widzimy. Bardzo prosta gierka. Nie wiem, czy ją znacie, bo tak na poważnie nie wiem, o co w niej chodzi. I wychodzimy sobie tej gierki. Dość tutaj ciężko się wychodzi ogólnie z tego wszystkiego.
musimy chyba zakończać grę. Nie możemy ogólnie wyjść z całej gry, tylko musimy zakończyć, bo jak długo będziemy naciskać klawisz tutaj zakończenia słuchawki, to po prostu nam się ten telefon wyłączy. Tak mi się po prostu wydaje, że tak w tym telefonie jest. Zobaczcie, jak to długo wychodzi. I wejdziemy sobie jeszcze jedną gierkę, zobaczymy. Tu jest kasuj, przeinstaluj. To chyba ta gierka niewłaściwie tutaj działa. A nie, ok, działa, tylko wybrałem inne opcje. I poczekamy na drugą gierkę, zobaczymy jak to wygląda w tej drugiej gierce, może coś ciekawszego. I też to trochę tutaj długo się włącza i widzimy też jest przez Siemens tutaj dogrywana. I tutaj chodzimy ludkiem, chyba walczymy razem ze sobą, każdy ma jakiś ruch. Zobaczcie, tutaj mnie pokonał diabełek, chyba o to chodzi. I nam się udało tutaj wyjść z tej aplikacji dzięki długiemu trzymaniu naszej słuchawki, zakończenia. No dobra, przechodzimy sobie dalej. Coś ciekawszego w tym telefoniku. Tutaj dzwonki, głośność dzwonka, ustawienia i tak dalej. Następnie wiadomości, nowa wiadomość. Tutaj się pisze SMS-y dość kiepsko, także nie polecałbym ten telefon do pisania SMS-u, bo dość tutaj ciężko się pisze i niewygodnie. Zobaczymy, czy w ogóle jest tutaj T9. Język wprowadzania. Mamy tutaj T9, widzicie, jest polski T9, więc chociaż tyle. I wychodzimy sobie z SMS-ów. Organizer, budzik, mamy kalendarz, terminy, notatki, opuszczone alarmy, strefy czasu, ustawienia kalendarza, budzik. I dalej przechodzimy. Tu mamy dodatki, usługi Orange, kalkulator, przelicznik walut, stoper, minutnik, komendy głosowe, aparat fotograficzny. Aparat fotograficzny? Przecież tu aparatiku nie ma. Nie wiem, o co tu chodzi, zobaczymy sobie. Podłącz aparat foto, aby uruchomić aplikację. Aha, tu musimy po prostu mieć zewnętrzny aparat, by mieć aparat. No bez sensu oczywiście. To było w tamtych czasach, dlatego że ten aparat zewnętrzny był naprawdę bardzo słabej jakości, więc to nie miało wielkiego tutaj sensu, by go tutaj dokupywać. No wiadomo, ktoś tam, kto pierwszy raz ten telefon miał i nie widział aparatu w telefonie, to na pewno sobie taki aparacik sobie dokupił. Ale takie potrzeby raczej, taka potrzeba nie miała sensu w tym telefonie. Tu mamy w moim obrazki, dźwięki, układ kolorów, dane odebrane i wejdziemy sobie w dźwięki, może coś ciekawego tutaj usłyszymy. I tutaj dźwięków jest dość sporo, więc sobie posłuchamy oryginalne dźwięki, jakie tutaj wgrała nam marka Siemens.
I tyle jeśli chodzi o dzwonki. I zobaczymy sobie jeszcze ustawienia. Tu mamy profile, wyświetlacz, następnie ustawienia połączeń, zegar, wymiana danych, zabezpieczenia, sieć, akcesoria i profile. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. Wyciągamy naszą tylną klapkę, naszą baterię, kartę SIM i teraz przechodzimy do odkręcenia tutaj 4 śrubek. Tu mówię 1, 2, 3 i 4 śrubka. Są to śrubki oczywiście gwiazdkowe, podobne jak w Nokii 3310, tylko chyba węższe, chyba tak, jak w Nokii 3010, tylko węższe, gwiazdkowe. I odkręcamy tutaj wszystkie. I odkładamy sobie wszystkie na bok. I teraz podwadzamy naszą tutaj obudowę od samego tutaj dołu. Zobaczcie. I jedziemy sobie do samej góry. I teraz po drugiej stronie. I naprawdę bardzo prosto się tutaj demontuje tego Siemensa. Jak w większości Siemensów. Nakładka. I tutaj cała nasza płyta praktycznie samoczynnie nam wyskakuje z korpusu. I tutaj zobaczcie nasz korpus. Tu jest wszystko wymienne. Nasz tutaj zasięg z tą obudową plastikową, wibracja i mikrofon. Wszystko wymienne w bardzo prosty sposób. I tutaj jeszcze, jeśli chcemy tutaj wymienić nasz głośniczek od rozmów, tutaj wysuwamy też bardzo prosto. Zobaczcie. Tylko ten nam troszkę tu nie chce wyjść. On tutaj musi gdzieś mieć blokady. To
środku ma blokady. Najpierw sobie może przejdziemy do wyświetlacza. Tutaj podwadzamy w tym miejscu gdzieś blaszka. Zobaczcie. I tutaj bardzo prosty sposób nasz wyświetlacz zostaje tutaj wymontowany. Chyba jest taki sam wyświetlacz jak w Siemensie C65, w Siemensie C75. Myślę, że nawet by podeszedł. Musielibyśmy po prostu sprawdzić wymiar naszego wyświetlacza i kolory, czy pasują. Myślę, że pasuje, ale pewny na 100% nie jestem. I zobaczcie, tutaj na płycie głównej znajduje się slot karty SIM, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!